Cześć wszystkim, z tej strony TomsikDev, a w dzisiejszym poradniku zajmiemy się tworzeniem podstaw pod grę 2D RPG. Do tego wykorzystamy silnik Godot 451 i różne darmowe zasoby. Dobra, a teraz już tak standardowo zacznijmy sobie od planu odcinka. Czyli teraz zamówienie, czyli ta część. Co mamy w planie? No, tworzymy projekt w Godocie, dodajemy do niego poruszenie postacią 2D, animowane sprite'y, kamerę. Zasoby, które będą nam potrzebne, no to na pewno Godot. Będziemy korzystać z GDScripta, Godot wersji 4.5.1, czyli aktualnie na ten moment najnowsza wersja. Tak jak mówię, dodatkowo jeszcze Wam zaraz pokażę, jakie zasoby będziemy wykorzystywać, jeżeli chodzi o naszą postać. Tutaj będziemy korzystać z darmowych zasobów. Dalej idąc, no to odpalimy już Godota, stworzymy projekt, zrobimy jakąś wstępną konfigurację, potem oczywiście dodajemy gracza, dodamy jakąś pierwszą animację, napiszemy wszystkie tak naprawdę funkcje. Chyba to będą nawet trzy funkcje dosłownie. Potem, jeżeli to będzie wszystko działać, dodamy resztę animacji plus zrobimy jakieś testy. Dobra, no to chyba na ten moment to tyle, więc przechodzimy dalej. Dobra, tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o zasoby nam potrzebne, na pewno będzie to postać, która będzie posiadała już jakieś animacje. Nie jestem najlepszym grafikiem, więc tutaj posiłkuję się darmowymi zasobami i na itch.io znalazłem tutaj NPC-ta, który ma tak naprawdę animacje, które mnie interesują, czyli animacja bez ruchu, dodatkowo na ten moment poruszania. Zapraszam do zapoznania się z różnymi innymi zasobami. Ten akurat pochodzi od craftpix.net. Bardzo tutaj dziękujemy za darmowy zasób. I teraz tak, co do samego Godota, to pobieramy go ze strony oficjalnej Godota. Jest to silnik open source, więc gdy sobie klikniemy, pobieramy wersję, tylko tu ważne nie .net, tylko zwykłą. I przejdziemy sobie dalej, gdy tylko się pobierze. Dobra, mamy tu folder, w którym będzie gra. Następnie wypakujemy sobie Godota. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o instalację silnika, ponieważ to już jest gotowa gra. Z rzeczy, które tu jeszcze wrzuciłem, to są te asety, które pobrałem. Dodatkowo jedyna rzecz, jaką zrobiłem w PNG, to sobie przerobiłem, a mianowicie, bo teraz, jeżeli wejdziemy sobie w sekwencję na przykład chodzenia, to mamy tutaj ruch w lewą stronę, natomiast potrzebowałem w prawą stronę. Można byłoby to zrobić bezpośrednio w silniku, ale gdzieś mi jest tak wygodniej, więc po prostu przerobiłem grafikę, że mamy teraz i animację jakby bezczynności i chodzenia w dwie różne strony. Dobra, więc teraz tak. Więc teraz już przechodzimy do tworzenia. Odpalamy sobie nasz silnik. Teraz po kolei stwórzmy sobie nowy projekt. W ścieżkę wkleję, wybieramy folder. TomsikDev Godot. Teraz tak, jeżeli chodzi o render, zakładam, że jest to gra na komputer, więc tutaj stawiamy forward plus. Reszta nas interesuje, nie dajemy żadnej kontroli wersji, nie będzie nam potrzebna na ten moment. Chociaż i tak dodam projekt na Gita, ale to z wykorzystaniem innego programowania i tworzymy projekt. No i mamy nasz cudowny edytor. Dobra, przejdźmy sobie do widoku 2D i zacznijmy sobie od utworzenia katalogu assets. Teraz dalej. Niestety, ale na skutek pewnych problemów, a mianowicie przy montażu okazało się, że ścieżka audio się po prostu rozjechała. Musiałem przejść na inny mikrofon, bo jednak ten, który miałem w słuchawkach, mimo tego, że jest bardzo dobry jakościowo, moim zdaniem, no to jednak niestety, ale strasznie przycinał słowa. Więc żeby tutaj jakby płynniej wróciłem do mojego takiego głównego mikrofonu na statywie. Więc teraz jakby wszystko już
Tworzyłem raz, natomiast żeby to wytłumaczyć, żeby to pokazać, myślałem, żeby dograć audio, ale jednak zrobimy to. Dobra, stanęliśmy w miejscu, w którym trzeba by zasoby zaimportować, więc wchodzę sobie tutaj do katalogu, gdzie przygotowałem to wszystko. I teraz tak, tutaj mam postać naszą, a mianowicie tutaj mam wszystkie animacje mi potrzebne i dodatkowo plik z licencją. I teraz sobie kopiuję, to sobie skopiujemy, wchodzimy do Godota i wrzucamy sobie asety. Jak widać, tu jeszcze są stary katalog, ale dodamy sobie nowe. I teraz tak, jeżeli wejdziemy do silnika, jak widzicie, asety same się importują. Nie musimy nic więcej robić. Jest to, no, bardzo wygodne. Dobra, to mamy. Teraz tak, utwórzmy sobie dwie sceny. Po pierwsze to będzie scena gry, nazwijmy ją World. I to będzie root type, czyli node 2D scene. Po prostu dajemy OK. Teraz kolejna scena, którą stworzymy, to będzie player. I teraz musimy wyszukać, potrzebny będzie nam charakter body 2D. I dajemy OK. Dobra, mamy dwie główne sceny, które będą nam potrzebne. Teraz przejdźmy sobie do naszego playera. On wymaga collision shape 2D. No tak, kolizje się przydadzą, ale to nie jest jakieś takie musowe. Dobra, jeżeli chodzi o gracza, na pewno przyda nam się kamera 2D. Na pewno przyda nam się Animated Sprite 2D, bo chcemy, żeby nasza postać była animowana. I teraz ostatnia rzecz, jaka będzie nam potrzebna. Aha, ten Collision Shape. Collision Shape. Dobra. Mamy naszego gracza. No ale teraz trzeba by zrobić, żeby było go widać. Więc klikamy sobie na Animated Sprite 2D. I teraz tak, w zamyśle mamy mieć trzy typy akcji. Dwa typy akcji. Po pierwsze run, po drugie idle, czyli stan bezczynności i poruszanie. Dobra, utwórzmy sobie nowy tutaj, jeżeli chodzi o edytor, jeżeli klikniemy sobie na Animated Sprite 2D, w inspektorze pojawia nam się tutaj jakby wszystkie opcje, jeżeli chodzi o dany node. Więc teraz, jeżeli mamy tutaj Animated Sprite, możemy sobie Sprite Frames zaimportować lub utworzyć. W tym wypadku tworzymy, więc klikamy sobie tu, New Sprite Frames. No i nic się nie stało. Niekoniecznie, bo jeżeli klikniemy sobie na to, to na dole ekranu otwiera nam się okienko animacji. I teraz tak, animację mamy taką, że zakładamy, że porusza się w góra, dół, lewo, prawo. To samo jeżeli chodzi o stan bezczynności. Góra, dół, lewo, prawo. Więc teraz tak. Tu sobie usuwamy domyślną. Aha, nie, najpierw może dodajmy, żeby się nie wysypało. Teraz tak. Run left. Dodajemy sobie po prostu wszystkie animacje, które będą nam potrzebne. Teraz to my usuniemy. Dodajmy sobie ich 4, 2, jeszcze jedno, 6, 4, 7. Dobra. I teraz tak. Run up. Run down. I dodajmy run right. Dobra. I teraz tak. Idle left. Idle right. Teraz up. I down. Dobra. Mamy wszystkie nasze animacje. Co dalej? Tutaj do asetów zaimportowaliśmy sobie tutaj naszego obywatela. Więc teraz dodajmy sobie animację. Zacznijmy może tutaj od idle down. Klikamy sobie. Tutaj mamy opcję i tutaj wybieramy add frames from file. I teraz klikamy sobie assets, citizen. I teraz tak,
down, czyli że... Ja, zobaczę sobie. Nie, bo to będzie tu, czyli front, czyli postać zwrócona frontem do nas. I teraz dodajemy sobie animację. Jak widzimy, mamy tu 30 kratek, bo liczymy od zera. Dodajemy sobie teraz po kolei wszystkie animacje. To będzie teraz left. Dobra, mamy left, to samo robimy oczywiście right. No, można by to efektywniej dodać, ale... Dobra, teraz tak, up. Będzie back. I teraz tak, dodajemy sobie od razu animację chodzenia. O, tu nie run, tylko walk. Dobra, right. Oczywiście mogą być tu też sprite na zasadzie siatki. Wtedy też jakby tutaj mamy opcję add frames from spreadsheet. I po prostu importujemy siatkę, gdzie... Dobra, może na tym pokażę. Wybieramy tutaj rozmiar i jakby każdy frame automatycznie się dodaje. Jeszcze dodatkowo zaznaczamy sobie, które mają być dodane, więc możemy mieć siatkę, na której na przykład, nie wiem, jest 60 różnych akcji. I w ten sposób możemy też bez problemu to dodać. Dobra, mamy right, wracamy. Mamy left teraz do dodania. Walk. I zostanie nam front. Panie. Dobra. Mamy animację. Teraz tak, najprościej kalkulując, każda animacja ma 30 kratek, więc dodajmy sobie wszędzie 30 fps. Odpalę jedną. No jak widzimy, postać się buja. Muszę pomyśleć nad ustawieniem tego mikrofonu, bo trochę mi klawiaturę zasłania. Co prawda i tak z pamięci jadę, ale jak czasami coś spojrzeć, warto. Dobra. Zobaczmy sobie tą animację może. Odpalmy ją. O, jak widzimy, nasza postać idzie. Dobra, więc pierwszy etap mamy tak jakby z głowy. Dodaliśmy naszą animację. Jeżeli wrzucimy teraz naszą postać do świata gry, robimy to w ten sposób, że po prostu do Word, czyli to jest nasz Node 2D, który jest naszą sceną, dorzucamy kolejną scenę i player. I jak widzimy, jeżeli odpalimy teraz grę, tak wybieramy jako startową scenę, mamy naszą postać, która no, nic nie robi. To teraz zróbmy tak, żeby jednak coś robiła. Wracamy sobie do playera. Dołączmy sobie skrypt. Klikamy na Node Playera prawym. Attach script. Korzystamy z GDK, więc jakby jak najbardziej. Na razie wszystko w jednej scenie. Dobra. Teraz mamy tak. Nasz node to był charakter body 2D, więc rozszerzamy charakter body 2D, dodając jakieś skrypty. Teraz tak, wejdźmy sobie na chwilę na kamerę. Zróbmy sobie tutaj zoom. Już wytłumaczę, dlaczego zrobiliśmy zoom. Jeżeli teraz kliknę play, to postać jest troszeczkę bardziej oddalona. To samo, jeżeli byśmy dali, nie wiem, na próbę 0,2. O, jak widać, kamera jest bardziej oddalona. A tu, żeby było fajnie widać, zostawmy może 0,6. No, myślę, że ok. Dobra. Teraz potrzebne będą dwie zmienne. Po pierwsze, kamera 2, dostęp do kamery i do animacji. Do kamery może niekoniecznie teraz się przyda, ale na później do animacji jak najbardziej. Teraz tak, zmienię sobie animację, żeby była trochę łatwiejsza nazwa. Animated po prostu nazwiemy i kamera. Klikam sobie na te dwa. Przeciągam lewym. Klikam teraz lewy kontrol i puszczam. Jak widzicie, dodało mi się od razu jakby odniesienia do dodatkowych nodów player jako zmienne, z których mogę korzystać. Teraz tak. Zacznijmy może sobie od sprawdzenia, czy animacje działają.
czyli napiszmy sobie ready. Void może być i teraz tak, odnoszę się do zmiennej animated i daję play i interesuje mnie domyślnie, żeby była animacja bez czynności w dół. Teraz klikam play. Jak możecie zaobserwować, postać się rusza. Super. I teraz co dalej? Teraz mamy tak, mamy tutaj proces delta i phasic proces delta, a więc teraz czym one się różnią? Jeżeli chodzi o tutaj i proces. Czym one się różnią od siebie? Główna różnica jest taka, że proces jest wykonywany ze zmienną liczbą klatek na sekundę, czyli zmienna liczba FPS-ów, gdzie jeżeli to jest proces dla delty, natomiast jeżeli phasic proces delta, on jest wykonywany zawsze 60 razy na... Zawsze ma 60 FPS-ów, czyli zawsze jest te 60 klatek na sekundę. Więc żeby poruszanie płynnie wychodziło, korzystamy właśnie z phasic proces. Dobra. Teraz jeszcze sobie tylko podmienię jedną rzecz, ale to bardziej taka moja wygoda. I damy tu pas. I teraz tak. Potrzebne będą 3 funkcje. Po pierwsze będzie to get input. Get input. Który będzie voidem. Damy na razie pas. Kolejna funkcja to będzie walk animation. I to też będzie void. I też damy pas. I ostatnia idle animation. I to też będzie void. To też będzie pas. Na razie. Pas, czyli po prostu jest funkcja. Jeżeli byśmy nie mieli pas, to on automatycznie wyświetla błąd, że nic nie jest w niej zadeklarowane. Jeżeli piszemy pas, to po prostu to działa jak, nie wiem, continue, coś takiego, że idzie dalej, olewa po prostu na ten moment składnie. Teraz tak. Musimy sobie zadeklarować jeszcze zmienne dodatkowe. Na pewno fajnie, znaczy przynajmniej 2. Na pewno będzie pierwsza rzecz. Zrobimy jako eksport, bo możemy potem potrzebować odniesienia, na przykład do sprintu. Zmienna, jeżeli chodzi o szybkość. Szybkość poruszania gracza. Dobra, teraz kolejna zmienna to będzie kierunek patrzenia gracza. Nie brzmi to po polsku zbytnio, ale powiedzmy, że chodzi po prostu o miejsce, gdzie się aktualnie patrzę, aby jeżeli przerwiemy animację, ewentualnie jeżeli byłoby potrzebne to do wykrywania kolizji, żeby tutaj taka zmienna od razu była, to damy jako string. Dobra. I teraz tak. Odczytajmy sobie najpierw może inputa. Czyli stworzymy sobie zmienną var input direction i teraz weźmy sobie input, czyli wbudowany mechanizm, get 2D, czyli będzie vector, teraz move left, negative x. Tu mamy do czego się odnosi tak jakby. Positive x będzie move right. A jeżeli chodzi o oś x, y, tu mamy odniesienie, bo to jest zbudowana funkcja. Biegnąca wektor. To będzie up i to będzie down. Dobra. That's on float. Dobra, to może zostać. I teraz tak, velocity. To będzie input razy direction. Nie razy direction, tylko razy speed. No. Tak. I teraz jedna rzecz, którą zauważyłem, a mianowicie wcześniej, a to teraz wezmę na szybko usunę, żeby nie było. Teraz tak, jeżeli wejdziemy sobie w projekt, settings
mamy coś takiego jak General Input Map. Teraz musimy dodać poruszanie, żeby skonfigurować poruszanie na przykład WSD. Więc teraz tworzymy sobie akcję move left, move right, move up, move down. Bo to jest tak, to są nasze inputy, więc tutaj input, get vector i pobieramy sobie nasze akcje. Teraz jeżeli chodzi o move left, klikamy plus, a może jeszcze raz, klikamy plus. Żaden nawet nie skonfigurowany. Możemy sobie tu wybrać jakiś, co ma się dziać pod jakim klawiszem, ale ja sobie po prostu biorę tutaj, klikam A. Jeżeli klikam A, no to idę w lewo. To samo tutaj, jeżeli klikam D, idę w prawo. Jeżeli klikam W, idę do góry. Jeżeli klikam S, idę w dół. Tak samo możemy sobie dodać na przykład, nie wiem, strzałkę w górę. Też jak najbardziej przejdzie. Albo możemy, nie wiem, jeżeli chcemy iść do góry, bo klikając F1, też można. Więc tu po prostu dodajemy nasze sterowanie do gry. Kiedyś pewnie zrobię w jakimś filmie, w jaki sposób stworzyć menu z edycją tych opcji, bo tu są predefiniowane dla nas. Ale dobra, na ten moment tyle, jeżeli chodzi o ten fragment edytora. Zamykamy. I teraz tak, mamy poruszanie w różne strony. Teraz wypadałoby może napisać animację. Animację możemy zrobić albo ifami, albo skorzystając z match, jeżeli chodzi o Godota 451. Fajnie to działa. Tak samo jak ify. Akurat w tym wypadku myślę, że to będzie bardzo porównywalne, natomiast ja skorzystam z ifów, dlatego żeby wam też pokazać i żeby było to lepiej widoczne. Dobra, zacznijmy sobie tak. Musimy otworzyć animację dla 4 kierunków, w których idziemy, więc jeżeli chodzi o velocity.y, czyli mniejsze od zera, czyli poruszamy się do góry. Animated play run up. Dobra. Teraz tak. Oczywiście nie mamy tutaj Elsa, więc tutaj korzystamy, jeżeli chodzi o Godota, z Elif. I teraz Y większe od zera. I teraz mamy animated.play. I tutaj będzie rundown. Dobra. Jeszcze tutaj sobie dopiszemy jedną rzecz, a mianowicie facing up. Patrzymy się w górę, facing down. I teraz to samo dla chodzenia po bokach, tylko tutaj na chwilę odpalę sobie Painta. Domyślnie mamy kierunki chodzenia takie, że możemy iść w górę, lewo, prawo i dół. Fajnie, ale zakładając, że nie mamy ghostingu na klawiaturze, czyli takiej blokady przed naciśnięciem wielu klawiszy na raz, nasza postać może jeszcze chodzić w ten sposób i w ten sposób, tak? Czyli mamy tutaj jakby jeszcze dodatkowe kierunki. Animacje mamy tylko i wyłącznie dla tego kierunku, jakby tego i tego. Więc jeżeli byśmy szli w tę stronę, najprawdopodobniej, jeżeli byśmy szli, o może tym kolorem zaznaczę, tutaj, te niebieskie pola, to automatycznie nasza postać raczej mogłoby to dziwnie wyglądać. Więc zakładamy po prostu, że w przypadku pójścia w któryś z tych kierunków będzie się odtwarzała dodatkowa animacja, co też musimy uwzględnić w kodzie. Więc teraz tak. Elif. Velocity. X mniejsze od zera. Dodajmy sobie loop. Or. Operator. Velocity. To by było .y mniejsze od zera. I dodatkowo velocity x mniejsze bądź równe 0. Czyli teraz jeżeli idziemy w lewo, ewentualnie po przekątnej w lewo, to w tym wypadku ma się odpalić nam animacja run left. Oczywiście to samo facing the left. Lecimy dalej.
Elif. Tutaj można by to zrobić else'em, ale zakładamy, że każdorazowo ma odpalać animację, chyba że coś pójdzie nie tak, ale jak coś pójdzie nie tak, no to też tak jakby to tu nie zabezpieczamy. Chwila, aha, tu jeszcze błąd, dwukropek, dobra. I teraz został nam ostatni kierunek, czyli w prawo. Velocity X, teraz jakby większy od zera, czyli poruszamy się w prawo. Dajemy OR. Velocity Y, większe od zera tym razem. Tak naprawdę negację powyższej funkcji robimy. And velocity x większe bądź równe 0. Dobra. I teraz tak. Animated play. Wybieramy sobie run right. Pacing równa się. Dobra. I teraz dlaczego tu te strony, w której idziemy facing dir, były dla nas ważne? Bo teraz piszemy animację bezczynności. Idle, tak zwanie. I teraz tak. If facing there direction równa się up, czyli 2 razy równa się, to w tym wypadku animated play idle up. Dobra. I tak samo elify tworzymy sobie facing there down, elif facing there left, elif, to też może by else, ale zakładamy, że za każdym razem będzie jednak strona, w którą się porusza. Zrobimy sobie teraz sprytnie tak. Przekopiujemy. Down. Left. Right. I teraz jeszcze tutaj dwukropki uzupełnimy. I mamy wszystko. Czyli przy poruszaniu w każdą stronę odpala się animacja odpowiednia. Jeżeli postać stoi i była zwrócona w daną stronę, czyli bez poruszania, odpala się kolejna animacja. Tylko teraz trzeba jeszcze to zakodować. Więc przechodzimy sobie tutaj do Basic Process i teraz tak. Po pierwsze musimy wywołać funkcję getInput i rozpoznaje po prostu, żeby odebrało, w którą stronę postać idzie. Teraz tak. Następnie musimy dodać takie sprawdzenie, bo teraz tak, musimy, w jaki sposób musi być zaznaczone, kiedy postać stoi, a kiedy się porusza. Więc teraz tak, wektor 2 odpowiada za poruszanie, jeżeli chodzi o postać, o matrycy 2D, to jest taka funkcja obudowana Godota. Jeżeli wektor 2 jest zerem, to wtedy jest różny od zera, czyli to znaczy, że postać ma jakąś prędkość, czyli się porusza. No to wykonuje walk animation. Gdzie walk animation, może tak, velocity pobiera sobie teraz tak po kolei. Bierze input, tu sprawdza sobie, że idziemy w górę, więc velocity jest na pewno większe od zera. Więc automatycznie ten warunek jakby jest spełniony, tak? Bo prędkość jest różna od zera. Ale jeżeli prędkość wynosi 0, no to w tym wypadku idle animation, czyli tą naszą bezczynność. Żeby teraz poruszenie wyglądało w miarę sensownie, jest taka wbudowana funkcja move and slide i z niej też skorzystamy. Dobra, wracamy do świata gry. Myślę, że jeżeli chodzi o nasz kod, jeszcze tutaj może dodam komentarz. Jeśli większa od zera, to znaczy, że postać się porusza. Więc animację z funkcji walk. Jeśli postać stoi, to funkcja idle. Dobra. Dodamy sobie taki komentarz.
No i teraz tak naprawdę najważniejsza rzecz dla nas, wyczyścimy sobie błędy, zapiszemy, nic się nie pojawia, czy ten kod działa. Klikamy play, mamy scenę gry, klikamy S, jak widzimy postać idzie w dół, klikamy A, postać idzie w lewo, puszczamy, postać się buja, czyli odtwarzana jest ta animacja, tu może będzie widać. No widać jak się tutaj porusza. To samo w prawo, w lewo. I teraz jeżeli kliknę w tym samym czasie S plus D, jak widzicie jest takie śmieszne przejście, ale postać gdzieś się porusza. Jakby obsługa wielu klawiszy też jest. Mówię, tu akurat problem pojawia się z tym, że nie mam aż tylu animacji. Jeżeli chodzi o darmowe paczki, to myślę, że też będzie ciężko znaleźć. Ale może jak coś w przyszłości znajdę, to uzupełnimy ruch w 8 kierunkach. Bo też mi zależało na tym, żeby tutaj, tak jak nie wiem czy wspominałem, czy miałem to w zamyśle, ale żeby te postacie były duże. Bo to wtedy też inaczej zupełnie widać. One pewnie finalnie będą o wiele mniejsze, ale na ten moment na pewno o wiele fajniej to widać, jak na takim dużym ekranie, że ta postać się porusza. Dobra, no to myślę, że tak. Jak dodam pewnie zaraz komita z tymi zmianami, bo tak jak mówię, to była część, która była dogrywana. Więc będziecie mieli wszystko na gicie. Wracam do montażu, żeby ten odcinek jak najszybciej był dodany. Chcę dodatkowo dokończyć, bo wczoraj mówiłem wczoraj na podsumowaniu, tak, przy tym jak mi się ten mikrofon wysypał, to mówiłem, że po prostu biorę się też za nagrywanie ekwipunku. Znaczy najpierw muszę serwer skonfigurować, serwer skonfigurowałem, zacząłem nagrywać tam poprawki, jeżeli chodzi o tą grę RPG przeglądarkową robić. No i odpaliłem sobie potem wieczorem, żeby zmontować sobie film, no i zadowolony odpalam, no i mikrofon, że tak powiem, nie było. No to jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Jeżeli chodzi o to, co będzie dalej, no to na pewno kolejny odcinek to będzie World Map, czyli World Tile Map. Tile Map Layer w sumie, to się nazywa dokładnie, jeżeli chodzi o budowaną mechanikę. Czyli stworzymy sobie po prostu jakiś świat do poruszania. Wytłumaczę, bo tam będzie raczej krótszy odcinek, bo tam szybko wytłumaczę co i jak. Nie wiem, czy nawet skryptów de facto nie będzie. Chyba że kolizję dodam, ale to się jeszcze zastanowię. Nie, kolizję oddzielnie. Kolejny odcinek to będzie HUD, a na kolejny odcinek to po prostu czekam na wasze pomysły. Chyba że po prostu ja już będę miał, co byście chcieli w pierwszej kolejności zobaczyć, bo tak naprawdę gra RPG, no możemy dodać wszystko. Więc wymyślimy coś, żeby tak dodać, żeby to po kolei modernizować i dodawać. Dobra, no to tyle na ten moment. Trzymajcie się, cześć.